Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, Życie na Filipinach. Mamy piękny, słoneczny dzień. Kolejny, już nie wiem, który z kolei. Zaczynam się naprawdę przyzwyczajać do tego słońca. Jak wrócę do Norwegii do pracy, to nie wiem, co się stanie z moją głową, bo tylko wystarczyły tutaj miesięczne wakacje. Jak za pierwszym razem przyjechałem, wróciłem do Norwegii, cały czas 19 stopni i od razu wpadłem w jakąś handrę. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze i za wszystkie lajki. Jak widać, po cywilnemu. Także jadę do miasta, jadę po miasta po małe zakupy spożywcze, ale też po impregnat, po lakier, po gwoździe. I to chyba wszystko. Chyba że coś jeszcze przyjdzie mi do głowy. Dzisiaj zajmę się przygotowywaniem drewna. Muszę je dociąć pod wymiar i przygotować do użycia. To, co leży na stercie. Mam sporą ilość starych filmów, które kiedyś nagrywałem na TikToka. Jakieś starsze filmy z Norwegii. Nie ma ich tak wiele. I myślę, że jakoś je tu poprzeplatam na tym kanale, żeby zbudować wam jakąś wizję po prostu tego, z czym ja pracowałem i jak tam było. Mam dużo tak zwanych shortsów, filmów krótkich z Norwegii, które tutaj myślę, że też będą się pojawiały w shortsach. Będziecie mieli okazję może coś zobaczyć. Głównie odnośnie pracy są tam shortsy. Także dzisiaj w tym filmie pod koniec wstawię ujęcie z drona domu, który budowaliśmy na wyspie Harfol. Jest to taki dość ekskluzywny kawałek Norwegii. W okolicach Fredrikstad jest Hvaler, Harfol jest wyspą i generalnie, wiadomo, Norwegia, głupie przepisy. Nie można sobie od tak zbudować tam domu. Żeby zbudować tam dom, musisz tam zmienić adres, musisz się przeprowadzić na całej wyspie. W tamtym momencie, jeżeli się nie mylę, było raptem 12 zarejestrowanych ludzi z adresem pocztowym i był to projekt, na którym pracowaliśmy od poniedziałku do czwartku. Nie pamiętam, jaki tam był wymiar godzin. Pracowało się trochę dłużej i w piątek z rana wracało się pierwszym promem po prostu do domu. Wbudowanie tego dwupiętrowego, znaczy parter, pierwsze piętro, no dwupiętrowe w Norwegii to jest, bo u nich jest pierwsze piętro to parter, a drugie piętro to pierwsze piętro, czyli budowanie piętrowego domu, parter, pierwsze piętro zajęło nam 8 tygodni. 8 tygodni, gdzie dom był gotowy już, prace stolarskie były skończone i gotowy do szpachlowania, bo w Norwegii stolarze też montują płyty gipsowe na ścianach, ci co budują domy, ale potem już chodzi ekipa malująca i przez 8 tygodni dom był przygotowany do malowania i na koniec będzie krótka zajawka z drona z tego domu podczas budowy. Będę też wstawiał w shortsach filmiki z budowy tego domu, bo też mam jakieś shortsy. No ale już nie przedłużając, jedziemy do Lazji, jedziemy na zakupy, a potem zobaczymy, co przyniesie dzień. Idziemy poszpiegować szczeniaki, gdzie idą szczeniaki. O, widzę, że Elvis sobie poszedł tam daleko. Tam jest Elvis. A gdzie jest Tulfi i Rosie? Tulfiego już widzę. Elvis poszedł do Lazji Beach Club. Nie zdziwię się, jeżeli tam przygotowując śniadanie dla gości też mu coś zawsze dają, bo nie da się ukryć, że Elvis no nie jest szczeniakiem, ma już jakiś swój wiek i tak jak widzieliście, jak my go spotkaliśmy, to był bardzo chudy, no ale jakoś dożył do tego wieku. O, a tu widzicie piasek. Tu widzicie piasek. Czyli czysto teoretycznie jakby ściągnąć, widzicie ile tutaj jest warstwy kamienia. Jakby tyle kamienia pozbyć się od nas z plaży, to dałoby się dokopać do piasku. No ale tu jest też inna sprawa, że piasek jest z tego względu, że tu jest ta sezonowa rzeka, gdzie jak mocno pada, to stąd wylewa się woda do morza. Ale wtedy jak tak mocno pada, no to
cała rzeka jest brunatna. Jak będzie jakiś taki dzień, to nagram dronem, jak ta rzeka z tego przezroczystego, błękitnego przechodzi w taki brunatny, jak tylko ta rzeka wylewa, ale to musi po prostu padać, a ostatnio długo nie padało. Tulfi, czego tu szukasz? Czego pan tu szuka? Czego pan tu szuka? Czego pan tu szuka, co? Nie masz siostrę? Rosie? Siostra twoja tutaj jest, czy gdzie indziej? O, idziemy z powrotem. No i ty to masz życie tutaj. Życie jak w Madrycie. Nie to co w Dumaguete, co nie, Tulf? W Dumaguete psiaki zamknięte na posesji. Ogrodzenie i zamknięte na posesji. Są 3 starsze psy u mamy. Duki, Delilah i Lizzie, które za każdym razem jak ktoś wychodzi przez furtkę, to próbują się wyrwać na zewnątrz. Jak się wyrwą, są bardzo zadowolone, ale wracają zawsze. No ale u mamy jest cały czas posesja zamknięta. Chodź, eksplorator. Tulfi jest dużo bardziej energicznym psiakiem niż Rosie. To już widać, bo Rosie nabiera masy, a jedzą tak samo. Tulfi ciągle cieka. I wczoraj miał mały problem, bolała go prawa tylnia nóżka, ale domyślam się, że z tego względu, że one tu naprawdę szaleją po tych kamieniach, a to młode, nierozważne, gdzieś źle stanie i go bolało wczoraj kolano albo jakiś inny staw, ale dzisiaj już jest ok, co nie? Dzisiaj już jest ok. To proszę Państwa też będzie materiał budowlany. Zobaczcie co ja z tego zrobię. Możecie się domyśleć. A mogę Wam powiedzieć nawet, bo to nie jest tajemnica. Ale będę z tego robił... Wysypę to po prostu przed domem. Jako taki kamień ozdobny. Tam gdzie stoi samochód, tam wszystko, ale to też w późniejszym terminie będziemy to robić. A co Pan tu robi? Dołek kopie? Dokąd Pan dokopie? W Polsce jak byliśmy dzieci, nam mówili, że dokopiemy się do Chin, jak będziemy głęboko kopać, a stąd z Azji to dokąd Pan dokopie? Do Polski? Do Polski? Czy do Norwegii? Kop, kop, może znajdziesz jakąś ropę albo gaz. Kop. Umyty byłeś 2 dni temu. No pokaż im jak ładnie kopiesz. Ale ładnie kopiesz. O jak ładnie. Widzicie jak on kopie? On nie umie w miejscu ustać. Ale zadyma. Jesteś psem czy kretem? Co tam jest? Skarb piratów może? A tam idzie siostrzyczka malutka. Ciekawa co tu się dzieje, co to za zamieszanie. Co to za awantura? Proszę tylko na mnie nie sypać. A może siostrze kuwetę przygotowujesz, co? Bo ona lubi w takich dołkach się załatwiać. Chyba tak, chyba to o to chodzi. Dobra, chodźcie. Chodź maluszku. Ty maluszku musi być bliżej domu. Musi być bliżej domu, maluszku. Maluszek sobie leży. Lubi leżeć sobie tutaj, wygrzewać się w słońcu. To jest jedno z jej miejsc. A temu się właśnie głupawka włącza. Poranna głupawka. O. O. I w drodze na market stały 2 starsze panie na skrzyżowaniu przy wyjeździe od nas z Talają do Lazji.
i machnęły mi ręką. Chciały mi zapłacić za podwózkę, że mnie zawiózł na jakiś wodospad. Ale mówię, że nie mam teraz czasu zawieźć ich na wodospad, że to, z czym mogę ewentualnie pomóc, to zawieźć je do miasta i tutaj sobie złapią tuk-tuka. Czy w cokolwiek, jakiś transport, który zawiezie ich za pieniądze tam na miejsce. Dwie panie z Manchesteru, England. Miło się rozmawiało, ale wracamy do swojego planu dnia i jedziemy do sklepu, jedziemy do Owena. Mamy gwoździe, mamy impregnat, lakier kupimy w innym miejscu. Jedziemy dalej w drogę. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj się wydarzy. Czy będzie jakiś więcej turystów, czy może nie. O! Dobrze, że mam ławkę z tyłu, tak to by się panie nie zmieściły. I jesteśmy z powrotem w domu. Jak widać już po roboczemu, więc za chwilę bierzemy się za pracę. 30 jajek, dużych jajek, plus ile tu jest sztuk dokładnie, ile wziąłem? Plus 5 słodkich ziemniaków, 380 peso, czyli 28 zł. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Do tego coś do kawy. No i moje materiały. Bańka impregnatu 4 litry, 1680 peso. Trochę ponad 100 zł. Biorę się za szykowanie drewna. Dzisiaj będzie taki dzień na przygotowanie materiału na początku, a potem zobaczymy, ile mi z tym zejdzie. Na wypalanie pięków, na pocięcie tego drewna, które leży pod oknem. Jeszcze to trzeba wziąć, stąd usunąć. To trzeba przygotować. Trzeba też przygotować, tak jak pamiętacie z pierwszej sypialni, kilka z tych desek, które były na podłodze, przeciąć w połowie, też zaimpregnować, polakierować, bo one będą jako stelaż do sufitu, więc je też trzeba przygotować. Także dzisiaj taki dzień na razie organizowania się i zobaczymy, jak wiele uda się zrobić. No ale nie ma co gadać, bo jest już dość późno, już jest po godzinie 11. Biorę się za pracę. Co na ten moment będzie potrzebne do kontynuacji pracy? Zaledwie parę rzeczy. Bateria, breszka, młotek, kątownik, żeby ściąć ewentualnie pod kątem 90 stopni, dystans do piły, który ci co nie są wyci na budowie, montuje się tutaj i ustawiasz sobie, jaki chcesz mieć dystans materiału. No i trochę cierpliwości, bo trochę to zajmuje, tak jak powiedziałem. Piła też się trochę grzeje. Z reguły jak przetnę 3 kawałki drewna, to piła musi trochę przestygnąć, bo tak jak mówiłem, nie chciałbym jej spalić. No i przy okazji wypalamy pięki. I to jest misja na teraz. Biorę się do pracy. Ze względu na baterię, piła na baterię, no to idzie to jak krew z nosa. Mógłbym poczekać tydzień czasu, maksymalnie tydzień, aż przyjdzie moja nowa piła na kablu, ale nie mam tyle czasu, żeby czekać, więc to, co się da i co potrzeba w chwili obecnej, zrobi się piłą na baterię, ale idzie to ciężko. Zacząłem też szykować te deski, ciąć. Tam już są impregnowane niektóre na 2 razy i schną sobie w słońcu, niektóre czekają na impregnowanie. Za chwilę trzecia warstwa, przeschną na bok, następne do impregnowania. Co tam tu? Ktoś cię swędzi? Przestań zakroplony, jeszcze chwila i ci wszystko ulży, spokojnie. No także wydaje się, że spędzę tu dzisiaj na zewnątrz cały dzień. Wziąłem się też za wypalenie tego największego pniaka. Postawimy inną płytę, co używamy na ścianę tego Hardiflexa, żeby w razie czego to ciepłe powietrze
nie szło tam na sieć, żeby przypadkiem sieć się nie stopiła od ciepłego powietrza z płomienia. Przezorny zawsze ubezpieczony, wiecie jak jest. Stałem tam jak się to paliło, żeby sprawdzić, czy jest jakaś ogromna temperatura idąca w tym kierunku. Nie było, no ale i tak lepiej, mam tą płytę, to ją postawię, robi taką barierę po prostu, żeby to ciepłe powietrze się od niej odbijało. Jeszcze to co leży mam do wycięcia na wymiar i te deski, ale jest problem po prostu z prądem w bateriach. Zrobię 2,5 tej belki, potnę pod wymiar i bateria jest zjechana do zera. A czas ładowania baterii, no chwilę to trwa, nie wiem, z pół godziny, już do pełna ładowania znowu. No jeszcze piła musi odpoczywać, także trochę potnę, trochę dołożę drewna do palenia, trochę poimpregnuję i tak się bujam z miejsca w miejsce dzisiaj. I tak dzisiaj musi być po prostu. I tak dzisiaj musi być. Co tam, Tulfi? Tulfi? Co tam trzymasz, Pyszku? I przyszła nasza przybłąkana kurka. Dałem jej ryżu i sobie je. A mogę wam jeszcze pokazać, jak kalamansi mojej żony rośnie. Ile to minęło czasu? Z tydzień czasu? Jak nasionka położyła na ręcznikach papierowych i wykiełkowały, a teraz wsadziła je do ziemi doniczek i już wzrastają. Będzie trzeba za jakiś czas, no trochę to zajmie, ale zacząć organizować na zewnątrz i planować co, gdzie i jak. Ale żona na pewno znajdzie sobie miejsce na to kalamansi. A ja wracam do impregnowania. Proszę Państwa, tu już są trzykrotnie zaimpregnowane. Belki też te, co tutaj stoją, są wszystkie trzykrotnie zaimpregnowane. Baterie się ładują. I bawimy się dalej. Jelwis przyszedł, ale był spragniony. Daliśmy mu wody. Codziennie dostaje wodę. Ale trzeba mu zmieniać, bo wiecie, temperatura jest taka na zewnątrz, że ta woda jak stoi, to się nagrzewa do 30 stopni chyba. Można było prawie kawę w niej robić. Oj. Ciężki dzień. Mimo że nie było tak dużo. Nie no, jest to trochę ciężka praca, biorąc pod uwagę narzędzia. Chodzi mi o to, że piła nie jest na kablu. Ale słońce, przede wszystkim słońce na zewnątrz. Mamy przygotowany materiał na sufit, na kręcenie płyt. Mamy przygotowane i poimpregnowane belki do ścian. Także jesteśmy przygotowani. A tutaj wypalam teraz ten największy pieniek. Cały czas. Teraz trociny ze struga, które wyleciały. Pograbiłem też z ziemi. Jakiś tam korzeń wyrwany, jeszcze inny. Może uda się go wypalić takim delikatnym ogniem, bez przenoszenia tej sieci po prostu. Ale baterie były dzisiaj dużym problemem i było to mały problem. Psy się ganiają z kurczakami, patrzę, to robią psy. Jak widzicie, część drewna jest jeszcze nie ścięta pod wymiar, ale to mogę zrobić w jakimś innym terminie. No to drewno, co na razie jest, to wystarczy. Mamy też raz, dwa, trzy belki, które były pionowe w ścianie, które są całkowicie zdrowe. Wystarczy tylko przeszlifować z zewnątrz te ślady termitów, zaimpregnować i one będą do ponownego wykorzystania. Nie ma żadnych przeciwwskazań, patrząc na stan tego drewna. Dzisiaj późno zacząłem, jakoś po 11, bo już pojechałem do sklepu, ale teraz jest 5:45. Także pora zrzucić z siebie ciuchy robocze, może wstawić pranie z ciuchami roboczymi, żeby sobie mogły wyschnąć jutro. Bo u mnie jutro jest niedziela. Wy będziecie to oglądali później, ale u mnie jutro jest niedziela. Dobrze, idę coś zjeść i trochę się ogarnąć. W niedzielę jutro nie będę pracował. Nie będę jutro pracował.
A teraz, moi mili, tak jak mówiłem na początku, przenosimy się za chwilę do Norwegii. Będzie kilka zajawek. Zobaczę, czy to będzie z jednej budowy. Zobaczcie sami, czy z jednej budowy, czy więcej różnych filmów. Domy, które budowaliśmy w Norwegii, były to domy szkieletowe. Firma, w której pracowałem, Byggmester, czyli w Norwegii masz takie stopnie, masz fagbrew, a potem możesz zostać byggmesterem, tak jakby magistrem budownictwa. No i to szef miał na to papiery, także wszystko było robione zgodnie ze wszystkimi norweskimi normami, a nawet lepiej. Patrząc na jego doświadczenia, wiele rzeczy było po prostu ulepszanych, nawet względem projektu, dokładane niektóre rzeczy. W Norwegii budowaliśmy, tak jak Wam wspominałem, ktoś zamawiał sobie projekt na kartce u szefa w biurze, potem szło zamówienie do sklepu, sklep miał umowę z tartakiem, z firmą przygotowującą drewno, więc wszystko było cięte pod wymiar i przyjeżdżało Ci w paczkach, było napisane, która to jest ściana, co to jest i tylko trzeba było, były też oznaczone, komputerowo były poopisywane, jakby postemplowane, nadrukowane na nich było, który to jest który ma gdzie być, więc wszystko szło bardzo szybko. Wiem, że ten dom na Harfol, który za chwilę zobaczycie z drona, no to zajęło nam 8 dni, żeby zbudować od zera, od betonowej wylewki, cały parter, garaż i konstrukcję pierwszego piętra łącznie z konstrukcją dachu. Także szło to bardzo szybko, ale już nie przedłużając, zabieram Was teraz do Norwegii. Jak zwykle dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, witam wszystkich nowych subskrybentów, witam też osoby, które zdecydowały się wcisnąć tą subskrypcję, a oglądały bez subskrypcji. Jest to bardzo ważne dla naszego rozwoju kanału, żeby kliknąć ten czerwony przycisk subskrybuj, a jeżeli interesuje Was mój content, to jeszcze ten dzwoneczek, spersonalizowane powiadomienia, żebyście mieli każdy film, żeby Wam się wyświetlał po prostu, kiedy nowy film się pojawia, a pojawiają się codziennie. Dziękuję Wam za dzisiaj, widzimy się jutro, pozdrawiam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach i przenosimy się do Norwegii na sam koniec. Kogo to nie interesuje, może w tym momencie wyłączyć film. Na razie.